cześć! Witajcie ponownie na naszym kanale Family Hiking. Z Chorwacji wróciliśmy do Polski i dzisiaj jesteśmy w fajnym miejscu, dość blisko Krakowa. Jest to grodzisko Stradów, czyli bardzo stary, jeszcze z okresu plemiennego, słowiańskiego gród o charakterze takiego refugium obronnym. Natomiast no, jest to ogromne. Szukamy teraz wejścia, żeby wejść na dziedziniec, ale patrzcie na to. Ona to zaczęła. To wszystko tutaj za mną to są dawne wały i fosa. I to się tak pochyla, idzie w stronę takiego wąwozu, którym idzie droga. Zobaczymy to sobie zresztą z góry, bo miejsce nie przez przypadek wybrane na gród. Teren ogromny, jest to największe zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne, czy jeszcze z okresu słowiańskiego, z okresu plemiennego. Bardzo charakterystyczne do tego typu zabudowań na terenie Małopolski. Zresztą jesteśmy blisko Wiślicy, która była ważnym centrum wczesnopiastowskim. I co ciekawe, teren tak ogromny, że samo grodzisko, to refugium, zwane też zamczyskiem, zajmuje 1,5 hektara, natomiast obszar podgrodzisk, które tutaj były wokół dla tej miejscowej ludności, to było nawet 25 hektarów, a najnowsze badania lotnicze mówią, że obszar dużo większy, może i nawet 50 hektarów. Także jeszcze ostatnie spojrzenie. Wybraliśmy najtrudniejszą drogę. Wbijamy po prostu po wale. Także rodzina już jest. Gotowe? Gotowe? Gotowe do spinaczki? No to wbijamy na wały i łączymy się stamtąd. Udało się nam wyjść po tym wale. Było stromo, ale daliśmy radę. Tam jest papierek, wiesz? Teraz jak my I zejdziemy? teraz tutaj stąd już widzimy, jakie było to ogromne założenie. Czyli tutaj teraz, gdzie jestem, na tych wałach, jest to główne centrum obronne, czyli to refugium, zwane też zamczyskiem. Widzisz, on już nie zbiera więcej tych. Mama, wyjmiesz z plecaka wodę? Co chwilę, już tak. Co chwilę się tylko do plecaka coś wrzucę. One i tak tam zbędne w tym plecaku. I o co chodziło z tym założeniem? To jest utożsamiane z plemieniem Wiślan, ten gród. Natomiast wszystkie te tereny wokół to były podgrodzia. Ich było 2, a później 3. Wokół. Cały teren, tak jak mówiłem, 25 hektarów. Te podgrodzia powstały między VIII a IX wiekiem, a samo refugium jest datowane na drugą połowę wieku X w takiej formie zamkniętej, bo te podgrodzia były częściowo otoczone wałem, częściowo wykorzystywały pewno naturalne ukształtowanie terenu do celów obronnych. Natomiast samo refugium dla tej ludności, która tutaj na skutek jakiegoś zagrożenia, najazdu miała się chronić, powstało w drugiej połowie X wieku, ale co ciekawe, na terenach wcześniejszej osady otwartej. Także naprawdę niesamowite miejsce. Idziemy dalej eksplorować i łączymy się za chwilę. Teraz sobie dochodzimy nad tą skarpę, czy nad to zbocze. I z tej strony praktycznie ten gród był chyba nie do zdobycia. On był z trzech stron otoczony fosą, która nie była nawadniana, była to fosa sucha, ale patrzcie sami, jaki widok. Ono tutaj wykorzystywało to obniżenie terenu i
samo to grodzisko gdzieś tutaj właśnie schodziło w dół i tutaj zaczynała się właśnie ta fosa, która z trzech stron obiegała. To grodzisko było bardzo ważnym centrum administracyjnym. Ono powstało w czasie tym okresie plemiennym, natomiast odgrywało jeszcze rolę we wczesnym państwie piastowskim w X wieku. Szacuje się, że zostało zniszczone w wyniku pożarów w drugiej połowie wieku X i już go nie odbudowano. Dlaczego go nie odbudowano? Bo zmienił się charakter, powstało państwo polskie, obok wspomniana Wiślica rosła w siłę, rosła na znaczeniu. W ogóle tego typu grody o tak ogromnym założeniu, no mówimy między 25 a 50 hektarów, już nie były potrzebne. Raczej stawiano na zamki, jakieś strażnice, warownie. Wiemy, że później został rozwinięty system tak zwanych orlich gniazd, więc no mówię, zmieniła się polityka, geopolityka i już go nie odbudowano. Natomiast te tereny dalej były używane. Najpewniej jako tereny rolnicze, ktoś tutaj mieszkał, może częściowo wykorzystywał to grodzisko. Co ciekawe, że Mama, to też jestem. miejscowa ludność trudniła się rolnictwem, to wiemy. Natomiast też przeczytałem tutaj na tablicy informacyjnej, że metalurgia, w tym też metale kolorowe. No jak wam się podoba? Jak wam się podoba? Fajnie. Fajnie. No, fajnie. Dobry. Bardzo. Dobry. No ja uważam, że jest wdech. Dlaczego to było takie ważne centrum? Skąd o tym wiemy? Wiemy, bo zachowały się wzmianki, dokumenty o rodzie Awdańców. To był taki bardzo znaczący ród możnowładczy w monarchii pierwszych Piastów. I te wzmianki są z XII, XIV, XV wieku i wiemy, że oni byli częściowymi właścicielami jakichś tutaj terenów w Stradowie, tego podgrodzia. Pełnili tutaj jakieś urzędy z nadania książęcego, więc najpewniej ten gród mógł być też ich grodem wcześniej, czy jakiś ich protoplastów, prawda? No tego nie wiemy, te źródła się nie zachowały. W ogóle przypomniało mi się, że nie tak dawno zwiedzaliśmy grodzisko Bończa, tudzież Kukawka. Wrzucę tutaj linka, bo też bardzo fajna eksploracja. Podobny okres, też grodzisko ginie w mrokach dziejów w wieku X, w drugiej połowie i też pożar. Mama, mamy do plecaka mi da. No, dam. Ola, uważaj, proszę. Także idziemy po wałach, Ola, uważaj. ale zejdźmy sobie na dziedziniec, bo tam opowiem więcej o budownictwie w tym grodzisku. Jestem teraz na dziedzińcu tego grodziska wewnątrz tych wałów. No mówię, 1,5 hektara tyle miało ta część główna tego refugium, gdzie ludność się chroniła wraz z całym inwentarzem. Ile ludzi tutaj mieszkało? No różne dane są, na pewno kilka, może kilkanaście tysięcy ludzi. Czy całe refugium było zamieszkiwane? Pewnie nie, patrząc po historii tego typu obiektów, jakaś załoga tam była utrzymywana, a raczej było ono skoncentrowane na przechowywanie ludzi z tych okolicznych podgrodzi. Wały, różna wysokość, powiemy o tym w narracji. Fosa ma na pewno od 6 do 12 metrów głębokości jeszcze. Mówimy o czymś, co ma 1300 lat, prawda? Więc stopień zachowania jak na tyle lat i niekonserwowania tego od drugiej połowy X wieku jest naprawdę niesamowity. Te wały były wykonywane w takiej technice, oczywiście wzmacniane pewno elementami drewnianymi, jakąś palisadą, bo tak to wtedy budowano. Natomiast no, technika była taka, żeby one przetrwały z 1000 lat, no i się sprawdziło. Na pewno były kilka metrów
wyższe. W środku, w tym dziedzińcu, na którym jestem, na tym Majdanie można powiedzieć, nie znaleziono żadnych murowanych obiektów. No, wtedy budowano obiekty ziemno-drewniane, natomiast znaleziono na terenie tutaj tych grodzisk znaleziono około 231 budynków, obiektów typu takich półziemianek. Co to była półziemianka? To był taki budynek, dom w kształcie z dachem szpiczastym, który wystawał ponad ziemię, tylko ten dach, cała część była ukryta, wkopana pod ziemię. Gdzieś tutaj też miało istnieć grobisko. Chyba nie znaleziono grobów tych ludzi, stąd ciągle szukają. Natomiast znaleziono jakieś pozostałości i groby ludzi kultury łużyckiej, czyli to jest chyba VII wiek przed naszą erą. Co świadczy o tym, że te tereny były zamieszkiwane od dawna. Jeśli chodzi o stan zachowania tego grodziska, to zamczysko, czyli ta część centralna, przetrwały najlepiej. Pewno też dlatego, że są zaraz przy tym stoku, więc jakby ta naturalna ochrona zrobiła swoje. Natomiast podgrodzia, te półotwarte przez praktycznie ostatnie 300 lat były wykorzystywane jako tereny orne, czyli po prostu następowała dewastacja, oprócz normalnej erozji dokonywana ręką ludzką. Teren był niwelowany, wyrównywany, orany co roku, prawda? Więc jakby dlatego też trudność w określeniu rozmiarów, czy znalezieniu czegoś więcej. A tutaj ta część centralna raczej nie, ale była wykorzystywana jako pastwisko. Także krówki i konie, owieczki, czy jakieś inne też zrobiły swoje. Ale nie w takim stopniu. No, ale piękne. Zaraz odpalimy drona i sobie zobaczymy to z góry, bo teren jest naprawdę bardzo taki sprzyjający fotografii, bym powiedział. Odwiedzone przez nas miejsce pełne jest pozostałości po prastarych, w tym także tych przedsłowiańskich czasach. Były to tereny walecznego i potężnego kiedyś plemienia Wiślan. Grodzisko w Stradowie było największym w Polsce wczesnośredniowiecznym założeniem obronnym i jednym z najbardziej reprezentatywnych z tzw. wielkich grodów wiślańskich. Było to charakterystyczne dla dawnego regionu małopolskiego budownictwo grodowe. Jest to założenie wieloczłonowe o rozbudowanym systemie obronnym składającym się z różnoczasowych elementów. Stanowi przykład jednego z czołowych grodów okresu plemiennego, funkcjonującego następnie w XI wieku w państwie pierwszych Piastów. Grodzisko obejmowało gród właściwy, czyli zamczysko, oraz 3 podgrodzia, nazwane Barzyńskie, Mieścisko i Waliki. Zamczysko otoczone było zachowaną do dziś fosą oraz wałem obronnym. Umocnienia stradowskiego grodziska sięgają 12 metrów, natomiast ich szerokość 20 metrów. Łączna długość wałów to około 500 metrów. Są one przecięte 2 zagłębieniami, które stanowią ślady po wykopach archeologicznych prowadzonych tutaj w latach 1957-1963. O co chodzi z tym krzyżem tutaj widocznym? Ja wspomniałem o tym, że gdzieś tutaj dalej szukają pochówków ludzi mieszkających w tych grodach. Znaleziono pochówki czy ślady bytności kultury łużyckiej. Natomiast uwaga, badania archeologiczne, które przeprowadzono w latach 1956, 63 i 1997. Z tych ostatnich, no to właśnie metodą dendrochronologiczną ustalono wiek tych podgrodzisk i całego tego zamczyska, refugium. Natomiast chyba w tych pierwszych latach 60. znaleziono 4 groby tutaj w tym grodzisku, które były właśnie tutaj, poniżej wału. Nie wiemy nic o tych ludziach, natomiast na znak takiej jakby pamięci postawiono nad tym miejscem krzyż, który tutaj góruje. Być może
skoro pochowano ich w tak ważnym miejscu jak ten główny gród Zamczysko, byli to jacyś możni, może władcy tego terenu, jacyś książęta lokalni, może ktoś z tych tego rodu Awdańców, o których wspominałem, no nie wiemy. Natomiast zostawiam to miejsce za sobą, bo super wycieczka, naprawdę udało się polatać dronem, więc będziemy mieć fajne zdjęcia. Natomiast no, takie miejsce tajemnicze, trochę jeszcze niezbadane. Tutaj na pewno by się przydało więcej jakiejś nowoczesnej technologii, bo być może zmieni to trochę historię wczesnośredniowieczną naszego państwa, ten okres piastowski czy jeszcze plemienny. No na pewno fajne miejsce, dlatego tu przyjechaliśmy. Grodzisko Stradów zaliczone. Zobaczyliśmy jedno z największych wczesnośredniowiecznych założeń obronnych w Polsce. Ale co jest najpiękniejsze w takich miejscach? Oprócz oczywiście przyrody, natury, historii, pewnej tajemnicy, która jest. Najpiękniejsze jest to, że można sobie zrobić piknik, biwak, coś fajnego zjeść pod gołym niebem. Halo, halo. Jak się bawiłyście? Dobrze! Najfajniej było chodzić po tych kamiennych wydmach. To ja też mogę. To było ekstra. Tak, to było ekstra. Było wesołe, a czuję się wesołowo. Tak, jak widać, wszyscy, każdy znalazł coś dla siebie, wszyscy się dobrze bawili. Także my będziemy się żegnać. Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się, wbijajcie po więcej filmów. Pa! Pa. Hej, a ja to co? Pa! A ja to co? Dobra, czekaj. Pa! Dobra, każdy się pożegnał. Trzymajcie się, na razie.